To jest totalnie powyżej poziomu czegokolwiek, co mogą zrozumieć ludzie. Ja teraz używam głównie Rust. Jest taki język Rust. Spędziłem trochę lat w firmie Google, tam z 7 lat. Magnus szuka ludzi teraz do zespołu, może cię skontaktuję z nim i były jakby początki takiego sukcesu SpaceXa, że udało im się latać rakietami na orbitę. Prenumerowaliśmy, przepisywałem programy w Basicu z Byte.k do komputera. Wkręciłem się w inteligencję taką agentową w grach. Alexa Stage. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Alexa Stage, serii rozmów z myślicielkami i myślicielami, ekspertkami i ekspertami, których łączy pasja i zainteresowanie sztuczną inteligencją. Wspólnie z nimi odkrywamy, jak może wyglądać przyszłość AI obecną w naszych domach i miejscach pracy. Wszystkie odcinki Alexa Stage Podcast mogą Państwo obejrzeć bądź wysłuchać na naszych kanałach YouTube i Spotify. Ja nazywam się Blanka Fiołek. I dziś moim i Państwa gościem jest Tomasz Czajka. Dzień dobry. Cześć Tomku. Tomek jest inżynierem oprogramowania, który swoją niezwykłą karierę rozpoczął w Polsce, a kontynuował ją pracując dla takich gigantów jak SpaceX oraz współpracując z mistrzem świata w szachach Magnusem Carlsenem. Tomek jest przykładem tego, jak wysoka determinacja i pasja mogą doprowadzić do realizacji najbardziej ambitnych marzeń. I cieszę się bardzo, że możemy dziś porozmawiać o fascynującej ścieżce kariery naukowej i profesjonalnej Tomasza, sztucznej inteligencji i właśnie przyszłości technologii. Witaj, Tomku. Dzień dobry. Bardzo miło mi, że zostałem tutaj zaproszony. Fajnie być z wami tutaj w Gdańsku, w firmie Amazon i bardzo się cieszę, że tu jestem i że mogę wystąpić w tak zaszczytnym gronie, jak tu wcześniej byli zaproszeni goście. Bardzo dziękuję, Tomek. Mamy oczywiście na sali obecną publiczność. Publiczność będzie zadawała nam pytania w trakcie naszej rozmowy. I zawsze na początku każdego podcastu zadajemy 3 takie pytania stałe dla każdego naszego rozmówcy. Pierwsze jest niezwykle trudne i zaskakujące. Wolisz wypoczywać w górach czy nad morzem? Lubię góry w zimie tylko. Na narty jeżdżę w góry, a tak to raczej nad morzem. No to fajnie, to się dobrze wpisuje w miejsce, jesteśmy w Gdańsku. Powiedz mi, Tomek, czym jest dla ciebie inteligencja? Czym jest dla ciebie inteligencja w ogóle? Inteligencja to umiejętność odbierania świata, danych ze świata, przetwarzania tych danych, reagowania na nie. Ludzie są inteligentni, zwierzęta są w jakimś stopniu inteligentne. Czy inteligencja emocjonalna? Inteligencja emocjonalna to jest też umiejętność takiego jakby przetwarzania danych racjonalnego, to znaczy kontrolowania swoich emocji, żeby one nie zaburzyły naszego widzenia świata w jakiś zły sposób. Zawsze pytamy o tą inteligencję, bo to w sposób naturalny prowadzi nas oczywiście do pytania o definicję sztucznej inteligencji, czyli inteligencji w tym ujęciu technologicznym, najbardziej nam współczesnym. Znaczy dla mnie to jest proste rozróżnienie, bo sztuczna inteligencja to jest po prostu inteligencja jakiejś technologii wytworzonej przez ludzi, czyli sztucznej, nienaturalnej. Tak? Zwierzęta i ludzie to jest naturalna inteligencja, a sztuczna inteligencja to jest inteligencja stworzona przez technologię. W samej definicji nie widzę takiej różnicy pomiędzy inteligencją ludzką a potencjalną przyszłą inteligencją sztuczną. To myślę, to jest bardziej obszerny temat i ten wątek jeszcze poruszymy i będziemy o nim rozmawiać. Także bardzo ci dziękuję. Zanim zaczniemy rozmawiać o technologiach w ogóle, to twoja kariera naukowa, twoja kariera zawodowa. Bo cała ta ścieżka, którą przeszedłeś, jest niesamowita. Chłopak ze Stalowej Woli, który na skutek pewnych wydarzeń zaczyna pracę w SpaceX. Programuje loty załogowe, programuje Dragona. No właśnie, jak to jest? Jak z tej Stalowej Woli trafić do Kalifornii? Urodziłem się w Stalowej Woli, to jest dosyć małe miasto. Myślę, że miałem szczęście, że miałem rodziców, którzy oboje studiowali matematykę i mnie nauczyli matematyki i programowania w domu. Myślę, że teraz ma mniejsze znaczenie, z jakiego się jest miasta, bo jest jakby internet, łatwo się kontaktować z całym światem. Wtedy jeszcze nie było internetu, to znaczy nie był powszechny, więc było się bardziej zdanym na lokalną społeczność jakąś. Natomiast ja też miałem szczęście, bo trafiłem do organizacji jeszcze w podstawówce, która się nazywa Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, która organizowała, nadal organizuje obozy naukowe dla dzieci z całej Polski, szczególnie z mniejszych miast.
zainteresowanych nauką i innymi sztuką i różnymi rzeczami. Więc jeździłem na obozy naukowe z dzieciakami z całej Polski i to mi bardzo, bardzo rozszerzyło horyzonty. Później wkręciłem się bardzo mocno w konkursy matematyczne, w olimpiadę matematyczną i w olimpiadę informatyczną. Na tych obozach poznałem ludzi, którzy startowali w konkursach i bardzo dużo się nauczyłem od nich. Nauczyłem się dużo teorii takiej poważnej informatyki, bo wcześniej to, co mnie rodzice nauczyli, to jakby jakiś podstaw programowania, ale porządnie mnie tego nauczyli. Natomiast takiej prawdziwej matematycznej informatyki nauczyłem się właśnie na olimpiadzie i na obozach naukowych. Były prowadzone przez profesorów uniwersyteckich z Uniwersytetu Warszawskiego i z innych i przez studentów. No i ta olimpiada, szczególnie olimpiada informatyczna, to było takie źródło, jakby motywacja dla mnie, żeby nauczyć się algorytmiki, żeby nauczyć się matematycznej teorii informatyki. Przeczytałem od deski do deski takie książki, które tam wprowadzają do algorytmiki, czyli takie jakby rzeczy, których się uczy na studiach informatycznych. Bo olimpiada informatyczna jakby skupia się na takiej mocno teoretycznej stronie informatyki. I to jakby pokierowało całą moją karierą, bo ja przez całą moją karierę ja jestem takim człowiekiem bardziej, który jakby łączy teorię z praktyką. Nie jestem takim typowym inżynierem oprogramowania, który tworzy oprogramowanie, tylko właśnie ja bardzo dużo czytam prac naukowych o algorytmach. Wbrew pozorom mocno mi się to przydało wielokrotnie w praktycznych zastosowaniach. Tomek, kiedy ty zaczynałeś swoją przygodę z programowaniem jeszcze w gronie rodzinnym, tak, bawiąc się tym programowaniem, pewnie kupowaliście Bajtka, jak sądzę. Tak, Bajtka prenumerowaliśmy, przepisywałem programy w Basicu z Bajtka do komputera. Miałem komputer sam Coupé, to jak byłem w podstawówce, oparty na modelu Spectrum, to jest inna wersja komputera ZX Spectrum. Taki dosyć prosty komputerek 8-bitowy i bardzo fajny do nauki, więc trochę mi przykro, że dzieci teraz mają do czynienia od razu jakby z bardzo skomplikowanymi urządzeniami. One mają tak skomplikowaną technologię, że praktycznie nikt nie jest w stanie zrozumieć, co tam się dzieje w takim komputerze, czy telefonie, czy coś takiego. W komputerach w latach 90. było dużo łatwiej jakby wejść w to od strony takiej bardzo profesjonalnej, że doskonale rozumiałem, jak działa cały komputer. Teraz nie byłbym w stanie tego zrobić, więc to mi dużo dało, że miałem taki prosty, słaby komputer, na którym było łatwo oprogramować proste gierki. Bardzo się w to wkręciłem. No. Jeśli dobrze rozumiem, nauka programowania teraz jest inna, różni się tak, znacznie mocno się różni, tego, tak. jak wyglądała twoja przygoda. Tak, z jednej strony trzeba było jakby samemu wszystko od zera robić, tak, że nie było jakichś tam bibliotek do robienia gier i jakiś tam software'u, który pomaga w tym, więc nie robiłem tak fajnie gier, jak robi na przykład mój syn teraz. Były dosyć łatwo w Pythonie. Ja robiłem dużo prostsze rzeczy, jakieś programy, które rozwiązują jak na przykład układ równań albo jakaś gierka, gdzie tam coś lata i coś bardzo prostego, ale żeby zrobić coś takiego prostego, musiałem jakby dużo głębiej wejść w to, jak działa komputer i rozumiałem to od podstaw, więc to mi dużo dało. Z drugiej strony nie wiem, co jest lepsze, bo teraz z kolei jest dużo więcej resursów, takich książek, zasobów internetowych, forów internetowych, też języki programowania są bardziej przyjazne niż kiedyś tak naprawdę, przynajmniej dla początkujących, więc w pewnym sensie teraz łatwiej jest wejść w ten świat, natomiast ja czuję, że ja wszedłem głębiej na początku. Czyli zupełnie inne doświadczenie, tak? No, ale i to było rzadkie też, bo teraz większość ludzi ma takie możliwości, także ja miałem dużo szczęścia, że moi rodzice mi pokazali, jak to działa i dlatego miałem taką sporą przewagę na rynku, można powiedzieć, że mało kto jakby od dziecka w tamtych czasach wchodził w ten świat technologii. Czyli możemy przyjąć, że to programowanie stało się bardziej inkluzywne. Czyli najpierw przygoda z programowaniem, tutaj duży wpływ rodziców. Co było dalej? Przez rok byłem w liceum w Anglii, dostałem takie stypendium, wymianę uczniowską ze szkołą w Anglii. Nauczyłem się wtedy angielskiego, tak naprawdę jadąc do Anglii. Jechałeś bez języka? No, znaczy niby umiałem, ale tak naprawdę mało rozumiałem. Jak pojechałem do Anglii, to tam niewiele rozumiałem, co tam ludzie mówili, ale pojechałem do szkoły, w której nie było żadnych Polaków, więc siłą rzeczy musiałem szybko się nauczyć i się dosyć szybko nauczyłem rozumieć, co ludzie do mnie mówią. I później studia w Warszawie. Tak, potem studiowałem w Warszawie, studiowałem matematykę, informatykę, jednoczesne studia na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale MIM-ów. Potem przeniosłem się na Uniwersytet Purdue w Stanach robić doktorat z informatyki, którego nie skończyłem. Rzuciłem ten doktorat i przeniosłem się do Kalifornii. Spędziłem trochę lat w firmie Google, tam 7 lat. To było dla mnie takie doświadczenie bardziej edukacyjne niż robienie kariery tak naprawdę. Bardzo dużo się nauczyłem, bo firma Google ma bardzo fajne
własne technologie, bo oni działają na tak dużą skalę, że jakby nie używają standardowych technologii do większości rzeczy, tylko stworzyli własny stack taki technologiczny, ale nauczenie się tego też mi sporo dało takiej wiedzy, umiejętności, jak funkcjonuje ta firma. No ale właśnie dla mnie to było bardziej jakby kontynuacja studiów, tak to widzę, niż taka praca inżynieryjna. No właśnie, to w twojej historii wydaje mi się niezwykle intrygujące, bo pierwsze 2 dekady twojego życia to jest nauka i tutaj jesteś niezwykle skromny, ale chciałabym troszeczkę cię zmusić do opowiedzenia o sukcesach, bo byłeś wielokrotnym medalistą olimpiad światowych, globalnych, informatycznych. W olimpiadzie informatycznej i w matematycznej byłem w reprezentacji Polski i jeździłem na międzynarodowe zawody, na międzynarodową olimpiadę matematyczną i informatyczną. W Anglii było trochę śmiesznie, bo wystartowałem w brytyjskiej olimpiadzie informatycznej i zdobyłem drugi w historii złoty medal dla Wielkiej Brytanii. Potem jeszcze byłem coachem amerykańskiej reprezentacji licealistów przez chwilę. Już później, tak? Tak, później. Jak poszedłem na studia, to mnie zaprosili, to się zgodziłem i pojechałem coachować amerykańską reprezentację na olimpiadę międzynarodową. No tak, no i tam robiłem zawody studenckie w programowaniu zespołowym, które wygraliśmy. To też był duży deal. Powiedz tak z perspektywy osoby, która właśnie wielokrotnie, młody człowiek, który wielokrotnie brał udział i był nagradzany w olimpiadach. Czy to jest tak, że po każdej takiej wygranej właśnie ustawia się do tych laureatów kolejka pracodawców z ofertami? No trochę tak, na pewno mi to dało dużo takich kontaktów. Daje to automatyczną reklamę taką, że ludzie wiedzą, że jakby nie muszą mnie sprawdzać, tylko okej, ten człowiek umie tam programować na pewno w C++, bo w olimpiadzie programował w C++. Nie daje to na pewno jakiejś automatycznej rzeczy, że automatycznie cię przyjmą wszędzie, ale tak, dostaję dużo e-maili od różnych firm. Zdziwiłem się, że dużo do mnie pisało firm finansowych, które bardzo lubią z jakiegoś powodu ludzi, którzy startowali w olimpiadach matematycznych przede wszystkim. Często do mnie piszą, ty jesteś laureatem Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, więc chcemy cię zatrudnić tutaj w hedge fundzie. Co takiego się dzieje, że naukowiec trafia do świata korporacji? Wcześniej wydawało mi się, że ten świat naukowy to jest taki piękny, czysty, sama nauka, po prostu odkrywa się piękno świata, a te firmy to takie nie wiadomo co, że tam pieniądze tylko się zarabia. Tak nie do końca jest. Ten świat korporacji nie jest taki zły, jakby się wydawało. Tworzy się fajne technologie, przynajmniej ja miałem takie szczęście, że tworzyłem jakby nowatorskie rzeczy, bardzo takie powiązane naukowo i do tego jakby czułem, że przynajmniej w Stanach, pracowałem tylko w Stanach, nie pracowałem nigdy w Polsce, więc nie wiem jak jest w Polsce, ale zawsze mnie to zaskakiwało, jak bardzo ludzie doceniają wszystko, co robię, że zawsze jak coś wymyśliłem, to jakby wszyscy dookoła doceniało, tam była jakaś prezentacja, że patrzcie, Tomek zrobił. No ale właśnie to jest też fajne tak naprawdę, że w tym świecie naukowym stricte nie jest jasne, co się próbuje osiągnąć i przez to jest trochę jakiejś takiej polityki, że trzeba mieć znajomości, żeby coś opublikować, bo tak naprawdę nie wiadomo, co jest warte publikacji, co nie jest warte publikacji. A w firmie często jest tak, że jakby wiadomo, jaki jest cel i wtedy wiadomo, kto się przyczynia do tego celu, więc dla mnie to był taki bardzo jasny, prosty świat. Na przykład w takim SpaceXie wiadomo, że będzie lot na stację kosmiczną, trzeba zrobić, żeby ten pojazd tam doleciał i to jest taki bardzo, bardzo jasny, konkretny cel. Więc to mi się podoba. To jest trochę tak jak w konkursach, w których mi się podobało właśnie w konkursach programistycznych, w takiej olimpiadzie informatycznej, jest zadanie, które jest jakby bardzo jasno określone, że rozwiązanie albo daje dobrą odpowiedź, albo nie daje dobrej odpowiedzi i jest wręcz oceniane automatycznie przez tam jakieś komputery. I to zawsze mnie kręciło, że jakby mam jasny cel i wiem, co chcę osiągnąć i potem jak się to osiągnie, to można świętować, że udało się albo się nie udało. Jako osoba, która zdobyła swoje wykształcenie zarówno w Polsce, ale właśnie wówczas odnosiłeś sukcesy międzynarodowe, miałeś okazję też właśnie studiować poza Polską. Interesuje mnie, jak oceniasz te systemy edukacyjne, w których uczestniczyłeś? I też jakie oceniasz z punktu widzenia teraz obserwatora, bo na pewno widzisz, w jaki sposób rozwija się twój syn. Już troszkę sygnalizowałeś tutaj to, że programowanie jest zupełnie inną praktyką. To jest inna praktyka od tej sprzed lat 20. Jak oceniasz to polskie podejście właśnie do nauczania? Znaczy na pewno pod względem nauk ścisłych, matematyki, jakiejś tam informatyki, fizyki,
Przynajmniej wtedy, nie wiem, teraz dużo ludzi krytykuje, ale myślę, że nadal jest tak, że Polska bardzo dobrze sobie radzi na tle krajów zachodnich. W sensie w Stanach na pewno jest niższy poziom nauczania w liceum, w typowych liceach, podstawówkach, tych nauk ścisłych niż w Polsce. Dzieci mają dużą jakby wiedzę, umiejętności takie teoretyczne. Chociaż w Anglii na przykład rzeczywiście tam jakby poziom był niższy trochę studentów niż w Polsce, ale podobały mi się pewne rzeczy, których nie ma w Polsce. Fizyka w Polsce była, pewnie nadal, taka czysto teoretyczna. Natomiast w Anglii skupiała się fizyka głównie na jakichś eksperymentach na podejściu praktycznym, co można powiedzieć więcej daje, powiedziałbym, uczniom niż takie suche podejście jak w Polsce. Mimo że mają może większą wiedzę w Polsce, ale lekcje fizyki w Anglii były bardzo fajne, bo często polega na tym, że teraz będziemy przez 2 tygodnie próbowali mierzyć prędkość dźwięku na przykład i tam na różne sposoby i takie jest wasze zadanie. I to była bardzo taka edukacyjna, fajna rzecz. Czy ty się skłaniasz ku tej teorii, czy w dużej mierze już chyba też praktyce w nauczaniu, która mówi o tym, że właśnie programowanie wprowadza szereg ważnych społecznie kompetencji, jak praca zespołowa chociażby. Często to programowanie widzimy jako taki totalnie zdehumanizowaną domenę, pojedynczą osobę zapatrzoną w ekran przez wiele godzin. Rzeczywiście trochę jest tak, że programowanie to jest taki indywidualny w dużej mierze, indywidualne zajęcie, że trzeba jednak dużo czasu spędzić samemu w komputerze. Dlatego to chyba taka kariera może jest nie dla wszystkich, bo to bardziej takie introwertyczne zajęcie niż społeczne. Są różne role, bo można zarządzać zespołem. Ja w SpaceXie przez pewien czas nie programowałem, tak naprawdę tylko właśnie zarządzałem zespołem. No ale co do nauki, ja w ogóle uważam, że małe dzieci tak naprawdę łatwiej ich nauczyć programowania niż dorosłych albo starsze dzieciaki. Ja byłem wielokrotnie zdziwiony, jak jakieś 7-latki albo mój syn nawet bardzo łatwo łapały pewne abstrakcyjne, skomplikowane rzeczy, które ciężko przychodzą nawet tam studentom uniwersytetów. To jest trochę tak jak z nauką języka właśnie naturalnego, że dzieciakom to dużo łatwiej przychodzi, bo jakoś im się rozwija mózg w tym kierunku. I mi się wydaje, że to są podobne umiejętności trochę jak mówienie w języku naturalnym. Ja na przykład robiłem tak, że z moim synem, jak miał tam, nie wiem, 7-8 lat, on siadał koło mnie, ja sobie coś tam pisałem, robiliśmy gierkę i ja pisałem program jakiś tam prosty w Pythonie. On sobie tylko siedział obok i się patrzył. I ja myślałem właśnie, że on nic z tego nie rozumie, tylko mu pokażę, że można zrobić gierkę. A nagle byłem zdziwiony, że on doskonale wiedział, co tam się dzieje w tym kodzie. Mimo że ja mu tego w ogóle nie tłumaczyłem, że ja na przykład wychodzę sobie, a on coś tam dorabia, jakąś nową funkcjonalność do tej gry na przykład. Tak, totalne zdziwienie. Co by pewnie potwierdzało tę teorię, że to programowanie to jest kolejny język. Tak, ja właśnie myślę, że to jest taki, że nawet dla ludzi, którzy przez całe życie nie będą programować, to jest taka metoda komunikacji takiej formalnej, takiej ścisłej, że można bardzo precyzyjnie przekazać coś, że trzeba wytłumaczyć komputerowi, co chcemy, żeby zrobił. Tak? Programowanie polega na tym, że tłumaczymy w formalnym języku komputerowi, co ma zrobić, jakiś algorytm. To bardzo uczy takiego myślenia logicznego, komunikacji logicznej. Syntezy też. No tak, że jest jakaś składnia języka, są pewne zasady, gramatyki tego języka programowania i jak się zrobi błąd, to totalnie nie będzie działać, więc trzeba precyzyjnie się wyrażać. Nawet w takiej komunikacji międzyludzkiej, jak ludzie piszą pracę naukową, to często łatwiej jest przekazać jakiś algorytm albo jakąś ideę, pokazując kawałek kodu, który coś robi, niż tłumacząc to w języku tam angielskim albo polskim, że bardziej precyzyjnie można się w ten sposób wyrazić. To bardzo dużo rozwija w takim kierunku ścisłego myślenia. Ja osobiście w dzieciństwie miałem problemy ze skupieniem się bardzo często. No i zastanawiałem się, czy może w jakiś sposób musisz jednak czasem zachęcić tego swojego syna, żeby jednak tak się skupił. I czy może pamiętasz, czy twoi rodzice w jakiś sposób też musieli cię jakoś jednak zachęcić do takich trochę cięższych tematów? Czy to jest jednak mimo wszystko kwestia takiego charakteru? Nie, ja nigdy nie traktowałem tego, dużo pracy włożyłem w naukę tego, ale właśnie nigdy tak naprawdę ani rodzice mnie nie zmuszali, nie kazali, ani nawet specjalnie nie zachęcali poza tym, że mi coś tam pokazywali albo mówili o jakichś konkursach albo coś takiego. I to było dosyć nietypowe jak na tamte czasy trochę, ale to było coś, w co się wkręciłem i
No i też motywowały mnie te konkursy, olimpiady, bo po prostu jak mi tam wcześniej jakoś gorzej poszło, to potem myślałem, dobra, w przyszłym roku tutaj się nauczę tego, co nie umiałem i lepiej mi pójdzie. No i z moim synem też w sumie tak jest, że on się w to wkręcił, jak był bardzo młody. Lubi programować. Czyli twój syn programuje w Pythonie, a jaki jest twój preferowany albo może ulubiony język programowania? Jakie języki polecasz młodym programistom? Moja renoma trochę w środowisku jest taka, że ja jestem ekspertem od C++ i w takim SpaceXie byłem właśnie człowiekiem, który zna wszystkie tam szczegóły C++. No bo rzeczywiście znam i to jest mega skomplikowany język i większość programistów, nawet którzy programują w C++, nie zdaje sobie sprawy z pewnych bardzo skomplikowanych niuansów, które są, dlatego nie polecam tego języka ludziom, którzy chcą się nauczyć programowania, bo on jest mega dziwny i skomplikowany i ma dużo naleciałości historycznych. Ile lat, przypomnij, ma C++? On został stworzony, znaczy najpierw był język C, który powstał w latach chyba 60 którymś. Potem C++ powstał jakoś w latach 80. I w pewnym stopniu jest to język taki archaiczny trochę, że nowoczesne języki są troszkę inaczej projektowane, są prostsze, łatwiejsze w użyciu, bezpieczniejsze i ogólnie to nie ma wad, więc C++ jest mega skomplikowany ze względów trochę historycznych. Natomiast większość firm, które programują takie niskopoziomowe rzeczy jak w SpaceX, bo właśnie w SpaceXie jak programowałem, to były takie rzeczy, można powiedzieć... Przepraszam, czy możesz wyjaśnić definicję niskopoziomovego bo to nie znaczy, programowania, bo to jest że istotne. Tak, bo to jest techniczne pojęcie. To nie znaczy, że słabo to robiłem, tylko że blisko hardware'u, jakby to powiedzieć. Że powiedzmy, jak ktoś programuje aplikację webową na przykład, to używa jakichś tam jakichś gotowych bibliotek, na których z klocków składa jakieś rzeczy, które są zbudowane na 10 technologiach. To jest wysokopoziomowe programowanie, bo składa się już z takich dużych klocków budowle jakieś. Niskopoziomowe programowanie to jest takie jakby programowanie, to ja bardziej jakby w tym kierunku jestem specjalistą. To jest jakby programowanie rzeczy, które muszą być bardzo wydajne, bardzo szybko działać, jakby bardziej bezpośrednio bliżej samego hardware'u, bo tam jest istotne, żeby te niskie klocki były wydajne w pewnych zastosowaniach. Więc to jest w pewnym sensie prostsze, a w innym sensie bardziej skomplikowane, bo trzeba dobrze rozumieć, jak działa tam procesor od strony sprzętowej, żeby to dobrze robić. No i w pewnych zastosowaniach to jest istotne, żeby właśnie nie tworzyć jakieś skomplikowane aplikacje, tylko właśnie to, co ja robiłem w takim SpaceXie i w Google w pewnym stopniu też, to programowanie jakichś algorytmów, które coś obliczały i robienie tak, żeby one to obliczały w przewidywalny, szybki sposób. I to oznacza, że od zera jakby tworzy się własne narzędzia, można to tak określić. I wówczas ten C++... I C++ jest takim językiem właśnie do takiego niskopoziomego programowania przede wszystkim, chociaż nie tylko tak się go używa, ale on jest tak przewidziany do tego. Bo jak programuję w C++, to jest tak, że piszemy program w C++, i potem się uruchamia kompilator, który tłumaczy ten program na język maszynowy, czyli na coś, co rozumie procesor komputera. Więc w takim C++ daje taką pełną kontrolę nad całym komputerem. A wrócę do pytania, który z języków jest językiem wyboru twojego pierwszego? No więc do niedawna programowałem głównie w C++. Znaczy najpierw chciałem stworzyć własny język programowania, ale potem stwierdziłem, że w sumie istnieją takie nowe języki, które są podobne do tego, co ja chciałem stworzyć. I ja teraz używam głównie Rust. Jest taki język Rust. Powiedz nam o Rustie. On jest trochę niszowy, chociaż teraz już używa się coraz bardziej. Ale Rust to jest tak naprawdę podobna rzecz do C++, tylko zaprojektowana zupełnie od zera, że w podobnych zastosowaniach jest przydatny, że też właśnie do takiego, jak chce się mieć pełną kontrolę nad maszyną, to Rust jest dobry, ale jest dużo przyjemniejszy w użyciu, że jest lepiej zaprojektowany, mniej ma takich kruczków, haczyków, które gdzieś tam są w C++. W C++ jest taki problem, że jest bardzo podatny, jak się zrobi jakikolwiek błąd, to można albo jakby wywali się cały system, cały komputer przestanie działać, albo można stworzyć jakieś problemy z bezpieczeństwem, że ktoś się może włamać do systemu łatwo. I to trochę wynika z samego tego, jak jest zaprojektowany język programowania. I dlatego chyba teraz ze względów bezpieczeństwa ludzie zaczęli go używać w dużych firmach. Kompilator Rusta dużo łatwiej pozwala tworzyć bezpieczne systemy. Trudniej popełnić błąd, bo jak się popełni jakiś błąd, to kompilator C++ raczej nic nie powie, po prostu będzie błąd w programie i będzie albo dziura w systemie, jakaś bezpieczeństwa, albo będzie czasem się w ogóle wywali software. To był olbrzymi problem w SpaceXie, że w SpaceXie się programuje w C++. Tam jest dużo różnych komponentów, ale wystarczy błąd w jednym z tych komponentów, żeby jakby popsuć te wszystkiego, żeby wszystko przestało działać. Jeśli się popsuje, nie wiem, antena, silnik, cokolwiek,
to system jest tak zaprojektowany, żeby nadal wszystko działało. Natomiast jak się popsuje komputer, to też okej. Jak się popsuje sprzętowo komputer, bo jest kilka komputerów, jest wbudowana redundancja. Natomiast jak będzie błąd w software'ze, to jest olbrzymi problem, bo ten sam software działa na każdym z tych komputerów, więc jak jest błąd w software'ze, to jest błąd w każdej kopii tego komputera. Tak więc wszystkie komputery nagle mogą dawać złą odpowiedź w obliczeniach albo przestać działać. Więc trzeba być bardzo paranoicznym tam w rozwijaniu tego software'u. Więc ja trochę jestem takim paranoikiem i dlatego to było bardzo cenione tam, że ja często doszukuję się, a co jeśli będzie taki przypadek, co jeśli tu ta zmiana będzie taka, tu taka i czy to wtedy na pewno będzie działać. Ja lubię znajdować takie dziwne przypadki i to jest bardzo wysoko cenione właśnie w takich zastosowaniach. Natomiast jakbym miał robić to od zera, jakbym miał projektować cały system od zera, to bym wolał teraz to robić w języku Rust. I myślę, że dałoby się łatwiej to zrobić w języku Rust. Ale do SpaceX, do tej bardzo innowacyjnej firmy, trafiłeś jako ekspert i jako praktyk C++. No, algorytmów i C++. No tak, można tak powiedzieć. Proszę opowiedz nam, jak wyglądało właśnie takie codzienne życie programisty załogowych lotów. Bo to chyba była dla ciebie duża zmiana, prawda? No duża zmiana. Nadal korporacja, ale projekt Tak, ja się bardzo mocno zdziwiłem, że otrzymałem od razu na starcie olbrzymią odpowiedzialność. No to było trochę tak, że ludzie jacyś mnie polecili, żeby mnie rekrutować w SpaceXie. Napisali do mnie ludzie ze SpaceXa, że szukają kogoś do zespołu Dragon. Który to był rok? 2014. 2014, czyli to był ten moment, gdzie SpaceX realizował komercyjne loty bezzałogowe. Były jakby początki takiego sukcesu SpaceXa, że udało im się latać rakietami na orbitę. Wtedy jeszcze te rakiety nie były wielokrotnego użytku, były po prostu wyrzucane do oceanu. Jak ja dołączyłem, to były pierwsze próby lądowania rakiety. Teraz te rakiety lądują i są używane wielokrotnie. Wtedy jeszcze tego nie było. Mi się to wydawało niemożliwe, więc to było dla mnie dziwne, że oni to w ogóle próbują. SpaceX miał loty rakietami na orbitę i miał też program z NASA. NASA to jest jakby klient tego Dragona. Był Dragon wersja 1, czyli Dragon bezzałogowy, Dragon Cargo, który latał na stację kosmiczną i dowoził tam jakieś ładunki, które tam chcieli mieć na stacji kosmicznej. NASA chciała skomercjalizować loty załogowe. Wcześniej był projekt Apollo, potem był projekt wahadłowców kosmicznych, rządowe projekty. Trochę lat wcześniej te wahadłowce zostały wycofane z użytku, bo były bardzo drogie w użytkowaniu i trochę niebezpieczne i były tam 2 razy były wypadki i zostały wycofane z użytku. I było tak, że Stany Zjednoczone nie miały jakby czym wozić astronautów w kosmos. I powstał pomysł, żeby skomercjalizować loty kosmiczne załogowe. I to był ten czas, kiedy ty pojawiłeś się Tak, no i właśnie wtedy powstał ten cały pomysł, żeby SpaceX robił loty załogowe. No i właśnie wtedy zatrudnili ludzi, między innymi mnie, do stworzenia jakby od zera oprogramowania do tych lotów załogowych przyszłych. Jeszcze nie istniał ten pojazd, ale my już zaczynaliśmy robić oprogramowanie. Opowiedz proszę, na czym polegała twoja odpowiedzialność? Jaki był ten twój wkład? Tak, to było trochę dziwne, bo w ramach rekrutacji jakby ludzie mnie pytali, czym byś chciał się zajmować, a ja nie wiedziałem totalnie, co można robić w takich lotach załogowych. Więc coś tam wymyślałem, że może oprogramowanie tam do kierowania statkiem kosmicznym, nie? Będzie fajnie. A oni, no dobra, no to i w ten sposób zostałem człowiekiem od oprogramowania nawigacji i naprowadzania Dragona. Kiedy tak o tym opowiadasz, to trochę to wygląda jak dobra zabawa. No tak, no dla mnie to całe życie jest dobrą zabawą. No. Bardzo dziwne dla mnie, że ludzie dużo mi płacą za takie fajne rzeczy. Sobie programuję tylko i Proszę się dobrze Państwa, warto studiować informatykę w Polsce. No to nie jest powód, dla którego ja studiowałem informatykę. Może w sumie wtedy jeszcze nie było takie oczywiste, że informatycy programiści będą potrzebni wszędzie. Teraz jest tak, że są potrzebni wszędzie, więc programiści jakby mogą wybrać sobie, nad czym chcą pracować, więc ja sobie poszedłem pracować nad lotami kosmicznymi. I jakie były twoje pierwsze zadania i pierwsze produkty? Moje pierwsze zadanie to było zaprogramować procedurę awaryjną, bo Dragon ma takie silniczki, którymi nam steruje w kosmosie, ale ma też takie potężne silniki, które nazywają się Super Draco, które miały początkowo być wykorzystywane do lądowania na Ziemi. Teraz się ich nie używa w tym celu, Dragon ląduje na spadochronie w oceanie, ale idea początkowa była taka, że Dragon będzie lądować tak jak helikopter na platformie gdzieś na Ziemi. Jak pytali Ilona Muska, czemu tak, czemu nie na spadochronie, to on mówił, obejrzyjcie sobie jakiś film science fiction, jak kosmici przylatują, to lądują na silnikach, jakby wylądowali na spadochronie w do oceanu, no to żaden szacunek dla takich kosmitów, tak?
więc tak chciał to robić. No ale mimo wszystko SpaceX tak robi, bo jednak stwierdzono, że tak będzie łatwiej, bezpieczniej lądować do oceanu. No ale ja początkowo pracowałem nad właśnie tymi silnikami Super Draco, które miały służyć do lądowania i do awaryjnych procedur, czyli na przykład jeśli komputer by wykrył, że jest jakieś niebezpieczeństwo, że rakieta wybucha na przykład, to Dragon automatycznie się odczepia od rakiety i ucieka od niej na tych silnikach Super Draco, żeby ratować astronautów, tak? W różnych tam awaryjnych sytuacjach. Są filmiki na YouTube, możecie sobie obejrzeć. Pad Abort to był mój pierwszy projekt, SpaceX Pad Abort, czyli sytuacja awaryjna na platformie startowej. Jeśli Dragon wykryje, że jest niebezpieczna sytuacja... I to była symulacja oczywiście. Nie, na żywo była akcja na żywo. Było tak, że jak dołączyłem, to było powiedziane, za rok robimy test makiety tego pojazdu, można powiedzieć, ale on rzeczywiście z prawdziwymi silnikami i tak dalej, że będzie stał na platformie startowej i symulujemy, że jest sytuacja awaryjna i on musi na własnych silniczkach odlecieć i tam chlub do oceanu w pobliżu. No więc mój pierwszy projekt to było zaprogramowanie tej procedury, żeby właśnie Dragon tam w milisekundy tam odleciał i pokierował się w kierunku oceanu i wylądował na spadochronach. Potem były jeszcze ciekawsze testy, bo były testy, które też programowałem, że startuje rakieta z Dragonem, to już prawdziwy Dragon, prawdziwy test i że też symulujemy sytuację, że ta rakieta wybucha, no bo rakieta to tam ma olbrzymie ilości paliwa rakietowego, które jest bardzo łatwopalne i ono bardzo łatwo może wybuchnąć. Więc są procedury, że jeśli ta rakieta wybuchnie, to Dragon szybko awaryjnie się odczepia i odlatuje, to się nazywało in-flight abort. To też programowałem, że właśnie, żeby Dragon tam zależnie od fazy lotu musi uciec od tej rakiety i pokierować się w dobre miejsce, żeby wylądowali bezpiecznie astronauci. Na szczęście to nie było używane w praktyce z astronautami, bo to jednak jest niebezpieczna procedura. Ponad rok pracowałem nad procedurą lądowania na tych silnikach, która ostatecznie nie była używana. Taki test robiliśmy, że na dźwigu był Dragon podnoszony i tak jakby zrzucany z tego dźwigu i on musi na tych silnikach tak sobie latać jak UFO nad powierzchnią Ziemi i wylądować. Większość czasu to programowałem już rzeczywisty lot na stację kosmiczną. Pracowałem z astronautami, którzy byli test pilotami, czyli pierwsi piloci, którzy lecieli pierwszy raz Dragonem. Byli bardzo doświadczeni astronauci. Oni wcześniej latali na wahadłowcach. W ogóle jak pierwszy raz ich spotkałem gdzieś tam w kawiarence. Poznaliście się? Tak, poznaliśmy się. Ja w ogóle pierwszy raz spotkałem całą grupkę astronautów NASA, którzy byli w SpaceXie. Poznałem całą grupkę tych astronautów tam w kawiarence. Ja tak mówię tam cześć, ale właśnie jak się dowiedzieli, że ja programuję komputer pokładowy, to nagle jakby chcieli się ze mną zaprzyjaźnić, tak? Żeby się tam wszystkiego dowiedzieć ode mnie i tam opowiadali mi różne ciekawe historie z lotów wcześniejszych tam właśnie wahadłowcami. Późniejszych astronautów już tam nie znam, ale z pierwszymi test pilotami to sporo pracowałem, ich szkoliłem w różnych procedurach, jak używać komputera do różnych rzeczy. Znaczy sam lot jest automatyczny. Komputer steruje pojazdem całą drogę, ale oni testowali, też mogą ręcznie przejąć kontrolę w pewnym stopniu i kierować trochę tym pojazdem, więc szkolenia prowadziłem, pewnych procedur, które oni tam mogą robić, żeby sterować pojazdem. Tomek, czyli proces wygląda tak, że najpierw programujesz ten lot, programujesz te sterowniki. No, można również, tak powiedzieć, tak. Mhm. Później poznajesz zespół, szkolisz ich i dochodzi do tego rzeczywistego lotu. I jak to się odbywa? Idziesz spać i rano sprawdzasz na komórce, czy tam wyszło, tak? Nie. Znaczy nie, taki lot to długo trwa, bo ponad 24 godziny trwa lot na stację kosmiczną zwykle, tam zależy, różnie to bywa, ale zwykle około 24 godzin do 48. Są zmiany, więc ja byłem w Mission Control przez pewien okres czasu, zwykle tam siedziałem w takim backup Mission Control, że nie siedziałem bezpośrednio tam, gdzie ludzie tam rozmawiają z astronautami, tylko bardziej wspomagałem, że gdyby coś się złego działo w komputerze, to ja tam siedziałem, żeby mógł to szybko zdebugować albo znaleźć, co tam się dzieje, żeby ich poinformować. Więc ja bardziej śledziłem, co tam się dzieje w komputerze niż sam lot, czy komputer tam nie ma jakichś błędów i tak dalej. Natomiast ja sporo czasu spędziłem nad oprogramowaniem samego dokowania do stacji kosmicznej, więc ten moment mnie interesował najbardziej w całym locie, że jak pojazd zbliża się do stacji kosmicznej, to tam są tam całe procedury podejścia z odpowiedniej strony, żeby tam nie uderzyć czasem w tą stację, jakbyśmy stracili kontrolę. Ja programowałem urządzenie LiDAR, które laserami mierzy, są takie lusterka na stacji poprzyczepiane w różnych miejscach, specjalnie w tym celu, żeby ten LiDAR mógł sobie świecić laserem, znaleźć te lusterka
i mierzy czas lotu światła tam i z powrotem, żeby mierzyć pozycję względem stacji kosmicznej. Więc ja programowałem takie urządzenie laserowe, które tam w te lusterka celuje i w momencie podejścia jest taki stresujący moment, czy on na pewno znajdzie, gdzie te lusterka są. Musi tam converge, to się nazywa, czyli on sobie szuka tym laserem, gdzie ta stacja jest, tam mniej więcej wie, ale musi tam dokładnie, precyzyjnie wycelować i tam sprawdzić, które to są lusterka. A ta precyzja jest mierzona w centymetrach, milimetrach? No w milimetrach, tak. No, czyli bardzo precyzyjnie. Bardzo precyzyjnie. Znaczy główny problem był taki, żeby on sobie trafił w te lusterka, w ogóle to są takie na centymetr takie lusterka, żeby sobie trafił tam z odległości kilku kilometrów, rozpoznał, które to są lusterka, bo tu też może być problem, jak pomyli się, które to są lusterka. Na podstawie tam kątów pomierzył, w jakim kierunku leci, w jakiej jest odległości. Jest taki moment, że on się zbliża do tej stacji, to jest tak, leci sobie stacja wokół Ziemi, a Dragon leci niżej i szybciej, bo tam jest tak, że im się leci niżej, tym szybciej. Więc Dragon goni tą stację niżej i jak ją goni, to musi w momencie zmierzyć precyzyjnie, jaka jest jego pozycja i prędkość względem stacji, jaka jest tam orientacja i tak dalej, żeby zacząć manewr podejścia do stacji i żeby przyblokować. I to był dla mnie dosyć stresujący moment, bo jest tylko jakby takie okienko kilku minut, że on musi to wszystko pomierzyć. Jak nie zmierzy, to to on automatycznie przerwie procedurę podejścia do stacji kosmicznej, bo on nie ma wystarczająco dokładnego pomiaru. I wtedy oni muszą przelecieć dalej, tam 100 kilometrów dalej, zawrócić. Cała procedura, która trwa 24 godziny, zużyć sporo paliwa. Mogą tak zrobić tylko 2 razy, bo potem już by było za mało paliwa, żeby tam dokować i wrócić na Ziemię. Więc jakby od tego zależało powodzenie całej misji. Od tego, czy ten laser zmierzy to dobrze, czy nie. A to tam setki milionów dolarów wydane, ludzie pracujący przez latami nad tą misją, tak, a w ogóle niebezpieczeństwo dla astronautów jakieś no właśnie, tam. ta załoga, którą poznałeś, tak? To kumple znaczy to akurat nie tworzyłoby bezpośredniego zagrożenia dla załogi, po prostu by musieli wrócić na Ziemię. No ale oni też trenują latami w celu tej jednej misji. Potem byśmy musieli się tłumaczyć przed NASA miesiącami, co tam się stało, gdyby coś nie tak poszło z tym pomiarem. To był wówczas sprawdzian lat twojego kodu, tak? Tak. No, więc był taki moment, że jakby mój kod musi zadziałać w konkretnym momencie, bardzo szybko, musi tam wszystko poobliczać. I masz tylko jedno powtórzenie. Tak. I wcześniej to jest testowane tylko w jakichś takich symulacjach, które nie do końca są w pełni realistyczne. Tam są symulacje w software'ze, są symulacje takie bardziej realistyczne. Na przykład bawiliśmy się takie coś, że mamy takie szyny, i taką makietę stacji kosmicznej i sobie robimy podejście z taką kamerką, która tam podlatuje. No więc jakoś to tam jest przetestowane. To nie jest tak jakby na żywca robione, tylko mocno większość tej pracy to właśnie testowanie tego na różne sposoby. Więc jakby to nie jest aż tak nieprzewidywalne, co tam się dzieje. Cała misja jest dosyć przewidywalna. No ale mimo wszystko stresujące w pewnych momentach. Też trochę programowałem powrót na Ziemię, czyli sterowanie Dragonem po wejściu w atmosferę. On tam wchodzi w atmosferę, musi tam w precyzyjnym momencie pod odpowiednim kątem wejść w atmosferę. I potem on jeszcze kieruje w tej atmosferze, sobie leci. To jest trochę śmieszne, bo to jest taka kulka jakby, która nie ma w ogóle skrzydeł żadnych, nic i ona sobie tam jakoś tam kieruje, troszkę tylko może kierować. Dla załogi to jest taki niebezpieczny trochę moment, że jak tam coś pójdzie nie tak, to oni tam mogą zginąć albo coś się może stać złego. Więc to jest stresujące pod tym względem. Inni ludzie programowali na przykład jakieś tam środowiskowe rzeczy, że na przykład, że mieli tlen w odpowiednim poziomie, żeby tam skafandry dobrze działały i tak dalej. Ja programowałem samo kierowanie pojazdem. Jakby mój kod w ogóle nie przejmował się tym, jak się będą czuli ci astronauci, więc on sobie tam obracał tym pojazdem na wszystkie strony, tam oni latali do góry nogami. To ulga dla ciebie, prawda? Teraz rozumiem, że tak. Nie miałeś takiego bardzo personal touch. Znaczy nie, no właśnie się okazało, że miałem, bo właśnie w tym pierwszym testowym locie jednak tak rzucało tymi astronautami, bo mój kod był tak zaprojektowany, że oni myśleli, że coś poszło nie tak i że ten pojazd się rozbije. Więc wystraszyłeś. Wystraszyłem ich mocno, tak. Oni nie byli na to przygotowani trochę. Potem trochę ten kod został zmieniony, żeby trochę mniej nimi tam zarzucało. Były takie sytuacje, że coś tam szukałem w kodzie na żywo w trakcie lotu. Nigdy nie było żadnego poważnego zagrożenia, że coś mocno poszło nie tak, więc to bardziej w jakichś symulacjach i testach robiliśmy różne bardzo dziwne, awaryjne sytuacje, a na żywo się okazywało, że jednak wszystko fajnie dosyć działa, więc to było przyjemne.
No debugowałem parę rzeczy, że tam coś tam poszło w kodzie niespodziewanego, albo coś tam w logach widać coś, czego nie do końca się spodziewaliśmy i musiałem na szybko wyjaśniać, czy to jest poważny problem, czy nie jest poważny problem. Więc taka była trochę moja rola, żeby szybko wyjaśnić, z czego wynika coś, co tam widać w logach. I była sytuacja w bezzałogowym locie, że coś poszło nie tak z GPS-em i musieliśmy odwołać dokowanie do stacji kosmicznej. Właśnie takie coś, że drugie podejście było 24 godziny później. I właśnie nie do końca było jasne z początku, co tam się dokładnie wydarzyło. W momencie, jak ten pojazd tam odlatywał od stacji kosmicznej, to ja bardzo szybko tam analizowałem, co tam się wydarzyło i udało mi się tam wykryć. I dostałem nawet tam spore pochwały potem od samego Ilona, że tam udało mi się szybko to zanalizować, że nie musiał pojazd wracać na Ziemię, tylko udało się określić, co tam się wydarzyło, że możemy robić drugie podejście. Bo gdyby to nie było wyjaśnione, to byśmy musieli anulować całą misję. Ale myślę, że tak naprawdę to jest bardzo takie ekscytujące. Jest sporo punktów zwrotnych, prawda? Nawet w takim tak, jednym starcie. to jest coś takiego, że długo się pracuje. W tej firmie tak było, że pracowałem nad czymś długo, tam latami pracowaliśmy nad tym, a potem jest już lot. Więc to jest taki ostateczny test wszystkiego i też równocześnie takie jakby świętowanie całej tej pracy, że teraz obserwujemy ten lot, ale jest dziwna specyfika trochę tej pracy, że właśnie długo się pracuje, a potem nagle wszystko jest testowane w jednym momencie, tak? Że albo zadziała, albo nie zadziała. No i to jest ekscytujące. No i ja akurat lubię takie coś, bo to jest takie podobne trochę do takiej olimpiady na przykład, że w olimpiadzie informatycznej rozwiązuje się zadanko, a potem jest test. Albo się uda, albo się nie uda i nie ma potem, że można to poprawić czy coś, tylko po prostu jest taki ostateczny test. No i właśnie w tej pracy jest trochę podobnie, więc tak, jest to ekscytujące. Kiedy zdecydowałeś, że to już koniec i czas na jakąś przerwę? I co wówczas się wydarzyło? Znaczy to było trochę tak, że zakończył się projekt Dragona, w sensie już nie zmienialiśmy software'u i on jakby został zakończony, jakoś tam tylko poprawiany leciutko był, więc ja na jakiś czas przeniosłem się do projektu Starlink, tam pomagałem z nawigacją satelitów Starlink, czyli internet satelitarny. No ale chciałem sobie zrobić przerwę, bo już się zmęczyłem tam po 6 latach pracy i chciałem sobie zrobić dłuższą przerwę. No i początkowo myślałem, żeby zrobić sabbatical, potem wrócić, ale jakoś ostatecznie odszedłem i stwierdziłem, że porobię sobie inne rzeczy i właśnie wtedy troszkę, można powiedzieć, przebranżowiłem się trochę na sztuczną inteligencję, bo w SpaceXie pewnych elementów jakby machine learningu się używa, ale to nie jest taka sztuczna inteligencja w takim typowym rozumieniu. Ten przełom w sztucznej inteligencji, przynajmniej ten komercyjny przełom, on nastąpił właśnie wtedy, kiedy ty byłeś zaangażowany w prace programistyczne w SpaceXie, prawda? Znaczy, prawdę mówiąc, też tak trochę poczułem, że tutaj się odbywa rewolucja z tej sztucznej inteligencji. A ty te wertepy Dragona Tak, ja tam taką przyziemną robotę, że tam programuję tak klasycznymi metodami. No i ja też tak sobie myślałem, że w sumie trochę bez sensu programować te pojazdy, kosmiczne rakiety, bo może... Bez sensu. Bez sensu, bo można zamiast tego stworzyć sztuczną inteligencję i ona to wszystko zrobi za nas i nie trzeba będzie się samemu męczyć. Więc czułem, że to jest taka trochę rewolucja, która wszystko pozmienia i chciałem zrozumieć. I jakby zacząłem się dużo uczyć na temat sztucznej inteligencji po tym, jak odszedłem. Byłeś w dobrym miejscu, geograficznie w dobrym miejscu, żeby to wszystko obserwować z bliska, prawda? Też. No tak. I też myślę o twojej sieci takiej społecznej, zawodowej. To wszyscy kontrybuowaliście. No tak, znam trochę ludzi w OpenAI na przykład. Tam jest sporo Polaków w ogóle w OpenAI. W sumie przez chwilę też rozmawiałem, żeby tam pracować w OpenAI. Rozważałem, żeby się przenieść do San Francisco, do OpenAI. No ale stwierdziłem, że jednak zostaję w SpaceXie i zostałem w SpaceXie wtedy, bo tam były rzeczy do zrobienia. A później jednak rewolucja cię porwała i odszedłeś ze SpaceX. Przykro, że nie uczestniczę bezpośrednio w jakichś dużych projektach, takich na wielką skalę. Być może to zmienię w przyszłości i będę uczestniczył, ale na razie to dużo się nauczyłem jakby pracując sam nad różnymi mniejszymi projektami. Wkręciłem się w inteligencję taką agentową w grach, więc pracowałem nad szachami, nad jakby nowymi metodami w szachach, nowymi metodami w innych grach planszowych tego rodzaju. Ponownie bardzo lekko traktujesz ten temat, ale myślę, tu warto powiedzieć o tym, że byłeś częścią
częścią teamu Magnusa Carlsena. To był trochę epizod. Ja tam byłem przez kilka miesięcy. Też tam przypadkowo trochę trafiłem, bo ja totalnie nie jestem szachistą. Tak się obawiałem, że to trochę nadwyręża moją reputację, jak oni widzą, że ja nie rozumiem, o czym mówią. Dobrze, to opowiedz, jaka była twoja rola właśnie w zespole Magnusa Carlsena? Ja tylko pragnę zwrócić twoją uwagę, że dla większości z nas, obserwatorów, jednak szachy to nie jest sport zespołowy. To wydaje nam się, że to jest gra jednak jeden Czy w dużej mierze jest to gra indywidualna szachisty. Zespół ma rolę trochę pomocniczą. To było tak, że ja trafiłem na imprezie urodzinowej w Warszawie na szachistę jednego z arcymistrzów polskich, Grzegorza Gajewskiego, który jest tam w czołówce rankingu polskich szachistów, który wcześniej pracował z różnymi tam szachistami, jako też właśnie w takim zespole pomocniczym tam z Anandem, który był tam mistrzem świata wcześniej z Indii i on go wspomagał jako szachista. I tam zaczęliśmy sobie rozmawiać na tej imprezie o tym, co on tam robił w tym zespole szachistów i tak dalej. I ja zacząłem myśleć jakby od strony algorytmicznej, jak to można zautomatyzować przy pomocy uczenia maszynowego, to co oni tam robili. No i sobie tam pogadaliśmy i on tak, wiesz co, w sumie Magnus szuka ludzi teraz do zespołu, może cię skontaktuję z nim i sobie pogadacie, czy to ma sens. I mnie tam skontaktował i tak zespół Magnusa tak trochę eksperymentalnie powiedział, dobra, spróbujemy, co tam wymyślisz. Znaczy ja w ogóle nie wiedziałem, co wcześniej, to było dla mnie zdziwienie, co oni w ogóle robią w takim zespole. To, co ja robiłem, to analiza strategii w otwarciu w partiach szachowych, które tam on grał z Rosjaninem Janem Niepomniaczy, mecz o Mistrzostwo Świata grali przez tam ponad miesiąc. Grali tam wiele partii. Zdziwiłem się, że duża część przygotowań do takiego meczu to jest opracowywanie strategii w pierwszych kilku ruchach, tam w otwarciu, tam w pierwszych powiedzmy kilkunastu ruchach. To jest taki trochę poker, że nie wiemy, jaką strategię przyjmą przeciwnicy, oni nie wiedzą, jaką strategię przyjmie nasz zawodnik i muszą się nawzajem przygotować, trochę tam się blefować, więc mój program po prostu generował drzewko takiej strategii. Jeśli oni zrobią tak, to może my spróbujemy tak. Jeśli oni zrobią tak, to my tak. I zespół przeciwnika też miał swój zespół i też oni używali w ogóle, było medialne dosyć, że dostali od rządu rosyjskiego dostęp do jakichś tam superkomputerów w Rosji, na których obliczali właśnie tam warianty szachowe. Tylko mi się wydaje, że oni trochę nie wiedzieli, jak wykorzystać tą moc obliczeniową i tak nie do końca ją wykorzystali. Bo my nie używaliśmy aż tak potężnej mocy obliczeniowej, tylko tam... W jakim języku programowałeś to narzędzie do to obliczania strategii? Akurat w Pythonie. Bo ogólnie teraz jest taka tendencja, że używa się Pythona do sztucznej inteligencji i do uczenia maszynowego. Elementy takie techniczne sztucznej inteligencji są zaprogramowane w C++, czy tam w C, ale tak na wyższym poziomie, znowu to wysokopoziomowe programowanie, na wyższym poziomie jak się projektuje już sam algorytm, że czegoś konkretnego chcemy nauczyć tej sztucznej inteligencji, to można programować na takim wysokim poziomie, to właśnie Python dobrze się do tego nadaje. Powiedz Tomek, ile strategii, ile wariantów generuje taki program wtedy? Ile no właśnie, ten Magnus i jego zespół mają rzeczy do przejrzenia? Tak, 10, 20, To mnie zdziwiło, 100? bo ja właśnie zrobiłem, że początkowo coś tam dla próby wygenerowałem jakieś warianty. Mówię, tutaj macie 50 wariantów, obejrzyjcie sobie. Dużo 50. No tak. Oni mówią, co ty 50? Weź 1000 zrób. I tak... I to jest tak, że właśnie mój program tam generował tysiące wręcz wariantów różnych tam w otwarciach. Potem zespół szachistów to analizował, co tam według nich ma sens, co nie ma sensu. Jakoś to ręcznie tam trochę preprocesowali i przedstawiali strategię ostateczną Magnusowi, który też to jakoś tam analizował, ale dla mnie jest niesamowite, jak on potrafi jakby widzieć to jakoś w swojej głowie, te setki, tysiące wariantów, których nawet nie grał nigdy w żadnej partii, ale on potrafi to ogarnąć jakoś, że potrafi być przygotowany na te wszystkie warianty. Więc to naprawdę, on spędza dużo czasu na tym, więc on po prostu, nie wiem, 80% jego czasu to jest właśnie analiza tych początkowych ruchów. Wcześniej wspominałeś jakby o takiej pracy bardziej komercyjnej. No, szachy to jest takie, no jakby podręcznikowe zastosowanie sztucznej inteligencji. Wydaje mi się, że tam od zawsze były te dwa tematy ze sobą sprzęgnięte, ale zastanawiam się, czy te rozwiązania, które opracowujesz na potrzeby jakby partii szachowych, można rzeczywiście tak 1 do 1 przełożyć na świat rzeczywisty? Czy gdzieś widzisz jakby tę swoją statystykę, żeby ją sprzedać, żeby ją zastosować w prawdziwym życiu? Bo to jest tak, że kiedyś, powiedzmy kilkadziesiąt lat temu, było tak, że programy szachowe to były bardzo wyspecjalizowane rzeczy konkretnie do szachów. A nawet sprzęt, taki Deep Blue, który grał z Kasparowem, było słynny mecz
Pierwszy raz komputer pokonał mistrza świata, to był komputer Deep Blue. To był wyspecjalizowany konkretnie do szachów, cały procesor zrobiony tylko do szachów. Algorytmy, które wtedy się stosowało, były tylko do szachów. Więc to rzeczywiście było tak, że tak naprawdę ciężko znaleźć zastosowanie tych algorytmów poza, powiedzmy, grami tego typu. Natomiast teraz stworzyła się taka ciekawa sytuacja, że jest taka konwergencja różnych dziedzin sztucznej inteligencji, że algorytmy, które stosuje się w szachach i algorytmy, które stosuje, powiedzmy, ChatGPT, są w dużej mierze podobne. Wcześniej robiło się tak, że ktoś, kto umiał grać w szachy, powiedzmy, był jakiś tam konsultant szachowy, który zespołowi Deep Blue, który tworzył program do szachów, doradzał, tak, że jak oceniać pozycje szachowe, oni to jakoś implementowali w oprogramowaniu, że musicie tutaj bronić króla, tutaj jechać pionkami, coś tam i oni to implementowali. Natomiast teraz zupełnie zmieniło się podejście do tego, że nie trzeba w ogóle umieć zasad szachów praktycznie, żeby tworzyć topową sztuczną inteligencję, która gra w szachy. Podejście jest takie, że uczy się na podstawie danych. Nie uczymy tego modelu bezpośrednio grać w szachy, tylko uczymy go takiej ogólnej inteligencji, żeby ona sobie na podstawie grania samej ze sobą albo na podstawie analizowania partii innych ludzi, żeby sama jakby zauważyła, jakie tam są paterny, jak te szachy działają, sama jakby wymyśla sobie strategię. Im tworzy się bardziej zaawansowane modele, to jest trochę tak, że to jest niezależne od tego, jaka to jest dziedzina, że te modele są bardzo podobne. Na takim najniższym poziomie analizy trzeba zrozumieć, jak się poruszają figury, jak tam trzeba w tych szachach działać, ale im się wyżej wchodzi na poziom analizy, tym bardziej te rzeczy robią się abstrakcyjne. W szachach sztuczna inteligencja jest tak dużo powyżej poziomu tego, co rozumieją ludzie, że po prostu my już nie rozumiemy, co ona tam ma w tym modelu. Po prostu tworzymy algorytm, żeby ona sama nauczyła się analizować te szachy i zrozumiała, jakie tam są dobre strategie. To jest totalnie powyżej poziomu czegokolwiek, co mogą zrozumieć ludzie. I podobnie jest z czatem GPT, z przetwarzaniem obrazów, z przetwarzaniem dźwięku. Zrobiło się tak, że do tych wszystkich rzeczy używa się tych samych algorytmów tak naprawdę, tylko troszkę zmodyfikowanych. Więc akurat w szachach mnie interesuje coś takiego, że takie typowe rzeczy, jak są na przykład w czacie GPT, to wymagają dużej mocy obliczeniowej, żeby zanalizować, powiedzmy, jakąś tam wypowiedź. To jest tam sieć neuronowa, która jest bardzo duża i ona wymaga dużej liczby obliczeń, żeby tam wygenerować tekst. Natomiast w szachach są takie pomysły zastosowane już w silnikach szachowych i ja też właśnie eksperymentuję z tym trochę, żeby stworzyć sieć neuronową, która myśli na wysokim poziomie abstrakcji, ale równocześnie nie wymaga tak dużej liczby obliczeń. Tam są różne triki do tego. Do niedawna było tak, że cokolwiek się napisze czatowi GPT, to on używa całej swojej wiedzy, żeby zanalizować, czyli musi dużej liczby, on ma tam miliony, jakieś miliardy parametrów, które są tam wytrenowane na całej wiedzy ludzkości, powiedzmy z internetu, z Wikipedii i tak dalej. I on przepuszcza te dane, które analizuje przez całą tą swoją wiedzę, robi obliczenia na tej podstawie i coś tam mu wychodzi, jakaś wypowiedź. Ale tak na intuicję widać, że powiedzmy, jak rozmawiam o jakimś konkretnym temacie, to nie muszę do tego używać wiedzy na jakiś zupełnie inny temat. Teraz są trochę inne modele, które jakby to optymalizują pod tym względem, że jakby wiedzą, że teraz muszę użyć tego kawałka wiedzy i nie muszę wykonywać tych obliczeń. W szachach właśnie to powstały takie pomysły, żeby stworzyć sieć neuronową, która ma dużą wiedzę, jest wytrenowana na olbrzymiej ilości tam partii, wytworzyła sobie dużą ilość wiedzy, ale analizując konkretną pozycję potrafi bardzo szybko jakby skupić się na konkretnych feature'ach tej jednej pozycji i nie musi wykonywać dużej liczby obliczeń. I myślę, że podobne algorytmy mają zastosowanie ogólnie też w przetwarzaniu tekstów, w przetwarzaniu obrazu. Bo szachy są o tyle fajne, że tam inne gry, tak jak AlphaGo powstał i tak dalej, że to jest taka fajna piaskownica, w której są bardzo jasne zasady i bardzo łatwo zmierzyć, czy program gra dobrze, czy nie gra dobrze. Tak? Bo w taki ChatGPT to trudniej powiedzieć, czy on dobrze odpowiedział, czy niedobrze. W szachach bardzo łatwo stwierdzić, ten program gra lepiej od tego, bo mogą sobie pograć dużo partii i będzie widać, który wygrywa. Więc to jest takie dobre miejsce do testowania nowych pomysłów, że można łatwo jakby wymyśleć nowy pomysł i łatwo zmierzyć, czy on dobrze działa. Natomiast wiele z tych pomysłów ma dużo szersze zastosowania. No właśnie, Tomek, jeśli mówimy o szerszym zastosowaniu sztucznej inteligencji, bo oczywiście sztuczna inteligencja to wyzwania,
wyzwania nie tylko technologiczne i nie tylko rozumiane w kategorii samego produktu, ale też wyzwania etyczne, moralne niemalże. Ja muszę się przyznać do tego, że edytorem dzisiejszego scenariusza naszego spotkania jest Claude Anthropic. Aha. Tak, bo zaprosiłam go do współpracy. On nie pisał naszego scenariusza, nie piszą naszej rozmowy dzisiaj oczywiście, ale właśnie widziałam w nim krytyka. I na koniec, kiedy ten scenariusz już sobie przygotowaliśmy, ja go jeszcze skonsultowałam z Claude'em. I byłam na etapie scenariusza, w swojej wizji właśnie wykorzystania technologii sztucznej inteligencji, generatywnego AI i w ogóle general AI, byłam sporą optymistką. I tutaj duży taki challenge ze strony Claude'a nastąpił, bo on z kolei uderzył w takie tony, a zapytaj go o zagrożenia. No więc właśnie chciałam zapytać ciebie o zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, ale może nie wychodź od tych zagrożeń, ale od takiej ogólnej koncepcji, jak widzisz właśnie generatywną sztuczną inteligencję za lat 20, może za 3 dekady. Czy jest ci właśnie gdzieś bliżej jednak do tego pozytywnego podejścia Kevina Kelly'ego, może Raymonda Kurzweila, ale jednak nadal w pozytywnych tonach? Czy jest dużo ryzyk i flag, które No to widzisz? tu wchodzimy na bardzo kontrowersyjne Mam nadzieję, tematy. że porozmawiamy że dużo teorii i dużo dystopii się pojawi teraz w tej twojej wypowiedzi. Zachęcam razem z Claude'em. Nie widzę limitów takich, że sztuczna inteligencja jakby jest ograniczona w porównaniu do ludzi. To znaczy niektórzy twierdzili historycznie, teraz już chyba trochę mniej, jak już widać te różne chatboty, byli ludzie, na przykład Roger Penrose na przykład twierdził, znany matematyk, fizyk, noblista, twierdził, że niemożliwa jest sztuczna inteligencja na poziomie ludzi. Twierdził, że ma dowód matematyczny, że tego nie da się zrobić, bo ludzie umieją dowodzić pewne twierdzenia matematyczne, których według jego dowodu nigdy nie może zrobić żaden automatyczny system. Ten jego dowód nie działa. I teraz raczej większość ludzi się z tym zgadza, że nie widać limitów na to, że jakby ludzie mają przewagę intelektualną na zawsze nad sztuczną inteligencją. W pewnym sensie sieci neuronowe są inspirowane tym, jak działa ludzki mózg. Nie są jakby dokładną kopią tego, ale działają na podobnej zasadzie, że sama idea tego, jak działają sieci neuronowe, powstała pierwotnie z neurologii, z analizy tego, jak działa ludzki mózg, czy tam zwierzęcy mózg. Jak Alan Turing, czyli taki jakby jeden z twórców informatyki teoretycznej, on napisał pracę w 1950 roku na temat sztucznej inteligencji w przyszłości i on tam przewidywał, jaki będzie rozwój sztucznej inteligencji, ale on podszedł do tego tak, że ile pamięci będą potrzebowały komputery, żeby mogły działać na poziomie ludzkim. I przewidywał, jak szybko będzie wzrastała ilość pamięci w komputerach. Skupił się na mocy obliczeniowej, a nie tych wszystkich problemach, które analizujemy dzisiaj, tak? Tak, więc czyli dla niego to świadomość. Mi się wydaje, że on trochę przecenił programistów, bo on stwierdził, jak będzie moc obliczeniowa, to programiści to tak zaprogramują, żeby to było inteligentne i tak jakoś szacował, ile potrzeba pamięci i tam mocy obliczeniowej, żeby jakby robić podobne obliczenia, które wykonuje ludzki mózg. Przewidywał, że na przykład w roku 2000 tam będziemy mieli megabajty pamięci w komputerach i był bardzo dokładny pod tym względem. Bardzo dobrze to przewidział. Tylko, że przewidział, że ponieważ już będziemy mieli komputery, które mają tam kilkaset megabajtów, to wystarczy, żeby symulować ludzki mózg. I on właśnie przewidział, że w roku 2000 będzie symulacja ludzkiego, że już będzie sztuczna inteligencja ogólna, która dorówna ludziom. No więc tu się pomylił trochę, przecenił trochę. No i też zaproponował słynny test Turinga, czyli jak sprawdzić, czy coś jest inteligentne na poziomie ludzkim. No i test Turinga polega na tym, że weźmiemy kogoś, kto będzie testerem i on będzie rozmawiał, powiedzmy, na czacie przez internet z człowiekiem i z maszyną i musi rozpoznać, które to jest człowiek, a które to jest maszyna. Jeśli nie będzie potrafił zobaczyć różnicy, to znaczy, że ta maszyna jest już inteligentna. Taki jest test Turinga, mniej więcej w skrócie.
No więc ja myślę, że ten jego test tak naprawdę już teraz przechodzą te chatboty, ChatGPT. Potrafią emulować to, co robią ludzie tak naprawdę w rozmowie. Chociaż, no może nie do końca, ale jest blisko tego, jest blisko. No więc ja spodziewam się, 20 lat to bardzo dużo, za 20 lat ja myślę, że nawet szybciej będzie ten moment, że będziemy mogli rozmawiać z komputerem tak jak z człowiekiem. I myślę, że bardzo zmieni nam się podejście do tych komputerów, że tak jak teraz sobie myślimy, że okej, to jest komputer, to jest maszyna, narzędzie i tak dalej, to ja myślę, że w momencie jak te komputery będą rozmawiać na takim poziomie jak ludzie, to dosyć szybko się do tego przyzwyczaimy, ale przestaniemy je traktować jako taki kalkulator, maszynę obliczeniową, a zaczniemy w dużej mierze je traktować jako taki element społeczeństwa, w którym funkcjonujemy, że jakby inny gatunek. Pierwszy raz od setek tysięcy lat będziemy mieli inny gatunek, z którym możemy porozmawiać. Jeśli mówisz, że 20 lat to jest długa perspektywa, wystarczająca perspektywa, no to właśnie, cóż my zyskamy? Na czym będzie polegała ta nowa generalna superinteligencja? Czy rzeczywiście stoi przed nami taka przyszłość, nie wiem, hodowli na białku, czegoś tam bardziej obciążonego właśnie jakąś emocją, stanem wewnętrznym i czym to się skończy? Bo jeden z naszych rozmówców wcześniej, futurolog, pisarz Jacek Dukaj, no jednak tutaj wizję nam rysował taką niezbyt ciemną, optymistyczną, no mroczną mocno. Znaczy tak. to jest tak, że po pierwsze bardzo, bardzo ciężko. Znaczy ja się zgadzam z Kurzweilem trochę, że w dużej mierze się z nim zgadzam, że to, co później się stanie, to jakby nie potrafimy sobie teraz tego wyobrazić, że bardzo trudno to przewidzieć. No ja się tu zgadzam, że bardzo trudno przewidzieć, co potem będzie, bo ta technologia się rozwija bardzo szybko. To jest trochę tak, jakby ludzie z XIX wieku próbowali przewidzieć, co teraz się dzieje w XXI wieku. I oni na pewno by nie przewidzieli w większości rzeczy nowych technologii, które teraz mamy. Tak? Przewidywali raczej swoje technologie w jakimś bardziej nowoczesnym wydaniu. Ta szybkość rozwoju tak rośnie wykładniczo i właśnie będzie rosła jeszcze szybciej w momencie, jak będziemy mieli inteligentne maszyny, które będą mogły nam pomagać też w rozwoju naukowym, same rozwijać jakieś nowe technologie i tak dalej. Już teraz w pewnym stopniu tak jest, że sztuczna inteligencja pomaga, na przykład w OpenAI oni się chwalą tym, że sztuczna inteligencja pomaga im w wymyślaniu nowych algorytmów do sztucznej inteligencji. Tak? Sama rozwija swoje nowe wersje. Ray Kurzweil na przykład twierdzi, że my staniemy się tą sztuczną inteligencją, że my będziemy jakby takimi cyborgami. On zdaje się, planuje zresztą eksport siebie do chmury, tak? Tak, i on to widzi tak, że to jest kontynuacja nas, w sensie, że te komputery, no bo trochę tak jest, że integrujemy się z tymi komputerami. Jak mamy teraz, korzystamy z komórek, które są komputerami de facto, to jakby w dużej mierze to, co wcześniej ludzie robili w głowie, to teraz robimy w komórce. Także myślą za nas w pewnym stopniu. Na przykład używamy mapy, ona nam mówi, którędy gdzieś pójść. Kalendarz mamy, który za nas wszystko pamięta i tak dalej. Mamy komunikację, mamy przez te komputery, a nie bezpośrednią. Więc w pewnym stopniu tak jest, że stajemy się takimi cyborgami i to przyspieszy. No ale on to widzi tak, że to zawsze będzie taka symbioza ludzkiego mózgu ze sztuczną inteligencją. To ja nie podzielam aż tak optymistycznej wizji, prawdę mówiąc, że to będzie taka symbioza. Jeśli rzeczywiście będziemy mieli, no i będziemy mieli sieci neuronowe, które potrafią działać tak jak ludzki mózg, to my potrafimy technologicznie robić te sieci, żeby działały wydajniej, szybciej niż ludzki mózg. Chociaż ludzki mózg zaskakująco optymalizuje pewne rzeczy, których my nie potrafimy zrobić w sieciach neuronowych. Na przykład używa małej ilości energii. Bardzo małej ilości energii w porównaniu do tego, ile używają komputery. Więc to jest ciekawe, ale myślę, że zakładając, że rozwiążemy ten problem zużycia energii na przykład i to trochę nie ma miejsca na to, żeby używać, że ten biologiczny element ludzkiego mózgu nie jest przydatny do takiej sztucznej sieci neuronowej. Że ona sama potrafi wszystko, co robi ludzki mózg i potrafi robić to wydajniej. Tak samo jak w szachy były takie idee, że może jak będziemy mieli programy szachowe, połączymy taki program szachowy, siądzie arcymistrz szachowy, jakiś Kasparow czy Magnus Carlsen z takim programem szachowym, będą razem myśleć nad szachami, to będzie coś jeszcze wspanialszego niż sam człowiek albo sam komputer. Ale w praktyce te programy są tak dobre, że człowiek już tam nic nie potrafi wnieść do tego, co wymyśli komputer. Po prostu myśli zbyt wolno,
że jakby to nic nie ma wartości dodanej. I myślę, że podobnie może być ze sztuczną inteligencją, że jakby nie ma sensu łączyć ludzkiego mózgu ze sztuczną inteligencją, bo wszystko, co robi ludzki mózg, możemy równie dobrze zrobić w sztucznym systemie. Jeszcze mamy pytanie jedno. Chciałem spytać, czy rzeczywiście jest kompletnie wszystko w ludzkim mózgu odwzorowywalne na sztuczną inteligencję? Wydawało mi się, że na przykład intuicja mogłaby się przydać czasem w szachach, ale czy to jednak nie ma... Znaczy, nawet taka ogólna inteligencja nie jest na takim poziomie, jak... Ja bym powiedział, że ChatGPT jednak nie ma w tym momencie takiej inteligencji, jak... Ma dużą wiedzę, ma duże umiejętności, natomiast jest trochę takie złudzenie, że on jest inteligentniejszy niż tak naprawdę jest. Tak mi się wydaje, że przez to, że on dobrze posługuje się językiem, potrafi z nami rozmawiać, on w dużej mierze... Znaczy, on jest inteligentny, ale sprawia wrażenie jeszcze bardziej inteligentnego niż tak naprawdę jest, bo potrafi elokwentnie się wypowiadać, potrafi dobrze posługiwać się językiem i to jakby jest dla ludzi taki sygnał inteligencji, ale to jest trochę złudzenie. Wracając do intuicji, to ja uważam trochę odwrotnie właśnie, że modele sztucznej inteligencji tak naprawdę są dobre właśnie w czymś, co nazywamy intuicją, bo takie klasyczne programy szachowe to były dobre w obliczeniach, że obliczały warianty 20 ruchów w przód, miliardy wariantów, a nie miały dobrej intuicji, że nie umiały dobrze ocenić pozycji i to nadrabiały tym, że bardzo głęboko szukały te warianty i dużo tych wariantów, taką brutalną siłą. Natomiast to, jak funkcjonują sieci neuronowe, to jest zupełnie od drugiej strony podejście tak naprawdę. Na przykład dużo ludzi twierdziło, że Go, nie wiem czy znacie grę Go, taka azjatycka w Azji popularna gra. Dużo ludzi twierdziło, ona dużo dłużej niż szachy opierała się komputerom. Komputery były bardzo słabe w tą grę. Dlatego, że dużo ludzi twierdziło, że tam w tej grze nie jest aż tak istotne jakby precyzyjne planowanie ruchów, takie taktyczne rzeczy, tylko trzeba mieć taką właśnie intuicję. Zrozumienie tej gry takie intuicyjne i ludzie to mają, tam mistrzowie tej gry. No i właśnie był duży szok, jak zespół DeepMind, potem kupiony przez Google'a, wytrenował sztuczną inteligencję, która gra w Go i tam pokonała mistrza świata w Go. To był dla niego olbrzymi szok. Kulturowy też był szok ogromny, tak? Bo ta gra ma znaczenie. Bo to było szokujące, bo właśnie wielu ludzi, nawet informatyków twierdziło, że to jest coś takiego, że tego nie da się zrobić na komputerze, to potrzeba ludzkiej inteligencji, ludzkiej intuicji, inteligencji. Ale właśnie to, jak działają sieci neuronowe, to one właśnie nie są dobre w precyzyjnym rozumowaniu, nie są dobre w logii, one nie działają na zasadzie logiki. Ja bym powiedział, że one symulują właśnie taką intuicję, że one potrafią ocenić na podstawie dużej ilości przykładów, na podstawie dużej ilości danych, potrafią wyrobić sobie model taki, nie jest to ścisły, logiczny, precyzyjny model, ale potrafią na przykład dobrze rozpoznawać obrazy. Tak nie do końca wiadomo, w jaki sposób one to robią, ale to jest właśnie taka intuicja. One potrafią właśnie oceniać pozycję w Go. Nawet jak był ten mecz z tym mistrzem Go, to właśnie dużo tam komentatorów się wypowiadało, że ale tutaj niesamowicie sobie wymyślił tutaj plan, ten program właśnie nie, że precyzyjnie taktyczne ruchy, tylko jakoś tak zaplanował inteligentnie strategię. Więc teraz szuka się metod, żeby połączyć sieci neuronowe z takimi klasycznymi metodami, właśnie jak się robiło w szachach kiedyś, systematycznego przeszukiwania możliwości. Czyli połączyć tą intuicję z rozumowaniem bardziej formalnym. Bo na przykład ChatGPT 4, poprzednia wersja tam ChatGPT, on potrafi dobrze się wypowiadać, ale nie potrafi jak da się mu jakieś trudniejsze zadanie matematyczne, to się zaczyna gubić. Bo właśnie nie potrafi tak rozumować logicznie. Ja to widzę tak, że on właśnie ma świetnie wykształconą intuicję, ale mówi jakby co mu ślina na język przyniesie, że po prostu mówi z tej intuicji tylko, że nie myśli, nie ma nic ponadto, tylko ma tylko taką intuicję i mówi po prostu, on się nie zastanawia, tylko od razu mówi, co tam mu to przyjdzie do głowy. Natomiast nowe modele, teraz właśnie próbuje się łączyć, tak jak jest ChatGPT O1, to on ma tam z tyłu głowy ten model taki wytrenowany, ale ma taki element planowania, że nie mówi od razu tego, co sobie pomyśli, tylko myśli sobie tak, mogę powiedzieć takie zdanie, ale to w sumie będzie bez sensu, mogę powiedzieć inne zdanie. On sobie rozważa różne warianty
potrafi się zastanawiać parę minut, zanim coś powie. I właśnie tu wchodzi taki element, że poza intuicją ma też jakiś rodzaj planowania, rozumowania logicznego. To, co ludzie uważali, że ludzkość ma coś takiego magicznego, że ma unikalnego, to właśnie trochę się okazało, że to nie jest aż takie trudne dla sztucznej inteligencji do zrobienia. Że właśnie, no właśnie tak jak z tym Go był szok, to tak samo myślę, że niedługo czeka nas szok, jakie inne rzeczy potrafi sztuczna inteligencja, co wydawały się unikalne dla ludzi. I o tym, mam nadzieję, jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać i oby w sprzyjających i pozytywnych warunkach. Tomku, bardzo Ci dziękuję za niezwykle inspirującą rozmowę. Inspiracja płynąca nie tylko ze ścieżki Twojej kariery, ale również Twoich doświadczeń z edukacją i wszystkich tych kwestii już dotyczących czystych technologii, które poruszyliśmy. Ja myślę, że ta nasza rozmowa pewnie pokazała, że wiele kierunków przed nami. Nie odkryliśmy nowych rzeczy, ale nabraliśmy większej świadomości wielu znaków zapytania, które jeszcze przed nami. Z drugiej strony no, jednak powiało trochę optymizmem, bo mam wrażenie, że właśnie Twoja ścieżka i Twoje doświadczenie pokazuje, że pewien systematyczny plan naukowy ma bardzo dobre i sprawcze przełożenie właśnie na konkretne produkty i też ciekawe, inspirujące życie. Także bardzo Ci dziękuję. Dziękuję też publiczności. Zachęcam Państwa do śledzenia naszych kanałów na YouTube i Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków Alexa Stage Podcast. Bardzo dziękuję. Alexa Stage.